W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 5 szybkich salonowych zdobień z wykorzystaniem kolekcji Drive Me Crazy. Pokażemy, jak przedmioty codziennego użytku mogą nam pomóc w tworzeniu oryginalnych wzorów na paznokcie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj naszym gościem jest Maja Markowicz, instruktor z Krakowa, ale również królowa szybkich zdobień i jedna z najbardziej popularnych indigo designerek. Pokaże nam, jak pracować szybko i czasami nawet tak dziwnie, crazy, ponieważ będzie pokazywać swoje triki, których pewnie nie znacie. Zapraszam do obejrzenia. Zaczynamy! Jako podkład pod zdobienia użyjemy bazy mineralnej w kolorze Blush, Golas, Sophisticated oraz koloru Melanie Jump. Do zdobień użyjemy kolorów Stop, Royce Boys, Hey Grey, Halina Turbina. Do rozmycia wzoru posłuży nam fioletowy cleaner. Całość wykończymy topem Super Matte. Do zmatowienia paznokcia pod zdobienie użyjemy polerki o gradacji 180. Wzory będziemy tworzyć pędzelkiem Aquarel Sting. Maja jest mistrzem szybkich salonowych zdobień, ale również jest niekonwencjonalną artystką, zatem puszcza wodze fantazji i wyszukuje przedmioty użytku domowego, aby wykonać daną stylizację. Przyniosła dzisiaj kilka swoich gadżetów i pokaże, jak nimi pracować. Wszystko może się przydać. Kto by pomyślał, że takie przedmioty użytku domowego faktycznie będą pomagać w pracy stylizacji paznokci? Tak, to jest profesja mocno kreatywna i im bardziej puścimy wodze fantazji, tym lepsze efekty mogą nas spotkać. Pamiętajcie, nie ma nic gorszego niż się ograniczać. Przed wykonaniem zdobień przedstawimy kolory z najnowszej kolekcji Drive Me Crazy, która składa się z 10 kolorów. Stop, Royce Boys, Miss Dynamic, Violetta Cabrioletta, Luxurella, Halina Turbina, Black Ivory, Melanie Jump, Hey Grey oraz Eden Tico. Jak sądzicie, który z nich będzie prawdziwym królem tej jesieni? Paznokcie naszej klientki zbudowaliśmy wcześniej żelem Easy Shape Light Rose w kształcie migdała klasycznego. Pokrywamy paznokieć cienką warstwą bazy mineralnej w kolorze Blush. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przecieramy paznokieć cleanerem Wipe Off i matowimy polerką. Matowimy po to, aby powstały delikatne rowki. Dzięki temu zdobienie będzie miało nieco chropowatą fakturę, a paski, które będziemy na nich wykonywać, będą troszkę bardziej postrzępione. Przecieramy zmatowiony paznokieć cleanerem. Wykładamy na paletkę nail art po kropelce kolorów Stop, Royce Boys i Hey Grey. Pędzelkiem Aquarel Sting i kolorem Royce Boys zdecydowanymi pociągnięciami nakładamy nieregularne paski. Dzięki temu, że wcześniej zmatowiliśmy paznokieć, widać to, jak zdobienie jest poszarpane. Przymrażamy około 10-15 sekund w lampie. Dokładnie te same ruchy wykonujemy kolorami Hey Grey oraz Stop. Przymrażamy zdobienie po każdorazowej zmianie koloru. Na koniec pokrywamy paznokcia supermatem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pierwsze zdobienie mamy gotowe. Prawda, że ultra szybkie? Do drugiego zdobienia potrzebujemy kolorów Hey Grey, Royce Boys oraz Halina Turbina. Przemywamy paznokcia cleanerem Wipe Off i nakładamy bazę mineralną w kolorze Golas. Utwardzamy przez 30 sekund. Pędzelkiem Aquarel Sting nakładamy kolor Halina Turbina. Ciapiemy nim, nie zastanawiając się nad ruchami. Następnie cleanerem fioletowym przy użyciu pędzelka Aquarel Sting rozmywamy kolor. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Kolorem Royce Boys nakładamy troszkę mniejsze ciapki w różnych miejscach i ponownie rozmywamy cleanerem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Powtarzamy tą samą czynność kolorem Stop, ciapiemy, rozmywamy i utwardzamy. Ostatni kolor Hey Grey również ciapiemy i rozmywamy. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy. Drugie zdobienie, które było również szybkie w wykonaniu jak to poprzednie, jest już gotowe. Pędzelek Aquarel Sting, którym będziemy rozmywać zdobienie przy pomocy fioletowego cleanera, jest już dedykowany tylko i wyłącznie do tej czynności. Nie będzie się nadawać do niczego innego, ponieważ fioletowy cleaner, jak wiemy, służy głównie do przygotowywania naturalnej płytki. Zawiera w sobie substancję, która nazywa się octan etylu, która wyciąga nam wilgoć z płytki, co może również wyciągnąć nam co nieco, chciałam powiedzieć wilgoci, z pędzla. Chodzi o to, że ten pędzel, który będzie tak notorycznie rozmywany w cleanerze fioletowym, no niestety, ale będzie bardziej suchy i taki, wiecie,
już nie nadający się do pracy klasycznej, więc ten pędzelek poświęcamy, ale dzięki temu mamy oryginalne zdobienie. Kolejny paznokieć pokrywamy kolorem Melanie Jump 2 warstwami. Drugą warstwą hybrydy podjeżdżamy pod same skórki, delikatnie, uważając, aby ich nie zalać. Do tego zdobienia użyjemy gumki recepturki. Malujemy gumkę kolorem Roy's Boys, naciągamy ją, odbijamy od paznokcia, tworząc zdobienie. Jeśli dotkniemy gdzieś skórę lakierem, przed włożeniem do lampy musimy koniecznie zmyć produkt z palca, inaczej lakier się utwardzi i ciężko będzie się go pozbyć. Następnie na gumkę nakładamy kolor Roy's Boys, znowu odbijając i przeciągając ją po paznokciu. Tworzymy w ten sposób nieregularne zdobienie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolorem Stop oraz Hey Grey wykonujemy dokładnie te same ruchy, pamiętając, by utwardzić poprzedni kolor przed nałożeniem następnego. Zdobienie pokrywamy topem Super Matte. Trzecie zdobienie jest gotowe. Jeśli nie wiecie, co zrobić z pustymi butelkami po oliwce, warto złapać za pipetę i używać jej do zdobień. I tutaj, kochani, można się wspomagać w czyszczeniu z koloru na kolor fioletowym cleanerem, ponieważ to nie włosie, z którego wyciągniemy wilgoć. Tym razem fioletowy cleaner wyczyści nam idealnie kolor, więc możemy sobie używać do woli. Kolejny paznokieć pokrywamy 1 warstwą bazy mineralnej Sophisticated. Na paletkę Nail Art nakładamy kolory Stop, Halina Turbina oraz Roy's Boys. Nabieramy pipetką kolor Roy's Boys, nie za dużo i nie za mało. Dmuchamy pipetą na paznokieć, dzięki temu stworzymy efekt kleksów. To, co rozlało się na skórki, od razu wycieramy. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie na pipetę nakładamy kolor Halina Turbina, robimy kleksy, dmuchamy odrobinę mocniej, aby nadmiar lakieru rozdmuchać na boki paznokcia i stworzyć niepowtarzalny wzór. Wycieramy to, co rozlało się na skórki i utwardzamy. Dokładnie w ten sam sposób nałożymy kolor Stop. Całość pokrywamy topem Super Matte. Gotowe! Możemy przystąpić do kolejnego zdobienia. Ponieważ zdobienia wykonujemy na paznokciach przedłużonych, wystarczy, że nałożymy 1 warstwę bazy mineralnej w kolorze Sophisticated. Gdyby zdobienie miało być wykonane na naturalnych paznokciach, to najlepiej jest się wspomóc bazą mineralną, która działa na naszą naturalną płytkę, na jej koloryt, tak samo jak podkład na koloryt skóry, czyli upiększa i maskuje niedoskonałości. Więc wybieramy sobie dowolną bazę mineralną, utwardzamy, przemywamy lepką warstwę Wipe Offem i zabieramy się za zdobienie. Pędzelkiem Aquarel Sting nakładamy na silikon kropelkę lakieru w kolorze Stop. Lakier musimy wydmuchać na paznokieć, aby stworzyć efekt kropli. Możemy to robić przez maseczkę chirurgiczną, żeby było higienicznie. I utwardzamy przez 30 sekund. Następnie nakładamy kolor Roy's Boys na nakrętkę, kolejny raz dmuchamy w zaworek, aby wydmuchać lakier. Nie możemy zapomnieć o przymyciu skórek cleanerem. Następnie utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Całość pokrywamy topem Super Matte. Voilà! Ostatnie zdobienie mamy gotowe. Może widzieliście gdzieś w internetach, jak dziewczyny pracują szczotką do zębów albo twardym pędzlem i wykonują bardzo podobny efekt. Podobny, ale nie ten sam. Patent Mai z nakrętką i z dmuchaniem daje nam efekt kropelek, a twardą szczotą albo twardym pędzlem uzyskalibyśmy efekt ciapek, takich jakie są na przykład na przepiórczych jajach. Tak prezentują się nasze szybkie, jesienne zdobienia z wykorzystaniem kolekcji Drive Me Crazy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy podobały Wam się takie niekonwencjonalne pomysły i czy chcecie poznać więcej patentów Mai na szybką, salonową pracę. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!